Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji radia Technisat Classic 200. Jest to bardzo proste, podstawowe radio wyposażone w tuner FM. Mamy też możliwość podłączenia dysków zewnętrznych poprzez złącze USB i mamy też wejście AUX, dzięki czemu możemy podłączyć urządzenia mobilne za pomocą przewodu audio. Tak naprawdę to są wszystkie możliwości, jakie oferuje to radio, ponieważ nie mamy tutaj ani łączności Bluetooth, ani też dostępu do internetu, do jakichś stacji radiowych internetowych. Tak więc jest to propozycja dla osób, które szukają prostego, klasycznego radia FM, które jest dobrze wykonane, nieźle wygląda, no i przede wszystkim przyzwoicie gra. Na początek oczywiście zawartość zestawu i w zestawie, jak widzicie, znajdziemy radio, polską instrukcję obsługi oraz zasilacz do tego radia. Radio dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja mam tutaj tą wersję drzewo-węgę, natomiast jest też wersja z białą obudową. Front radia tutaj w moim przypadku jest biały, w tej drugiej wersji bodajże jest szary, taki stalowy. No i na froncie znajdziemy głośnik. Głośnik o mocy 2,5 W RMS. Następnie mamy wyświetlacz, przekątna 2,3 cala, 6 przycisków do sterowania radiem oraz tutaj regulacja dźwięku na tym pokrętle. Jeżeli chodzi o jakieś elementy konstrukcyjne na tym radiu, to zobaczcie, górna krawędź jest pusta, boczne krawędzie również, od spodu mamy miękkie silikonowe nóżki, no i wszystkie elementy pozostałe znalazły się na tylnej krawędzi. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj teleskopową antenę, która jest zintegrowana z radiem, nie możemy jej wymieniać. Następnie mamy właśnie wejście USB. Z tego, co podaje producent, obsługa dysków do 32 GB i oczywiście utwory MP3. Następnie wejście zasilania, wejście AUX do podłączenia właśnie przewodowego urządzeń mobilnych. No i jest też wyjście na słuchawki, czyli możemy słuchać muzyki nie tylko poprzez głośnik, ale również poprzez słuchawki. Obudowa wykonana tutaj z drewna, dzięki czemu będziemy mieć znacznie lepszą jakość dźwięku, znacznie lepszą akustykę niż w większości plastikowych tego typu konstrukcji. Ok, tyle tytułem wstępu. Teraz może pokażę Wam uruchomienie tego radia oraz jego funkcje. Ok, zasilanie mamy podłączone. Na wyświetlaczu widzimy godzinę, ona jeszcze nie jest ustawiona. No i teraz zobaczmy. Włączymy sobie radio. I jak widzicie, radio nam się tutaj uruchamia na jakiejś pierwszej stacji. Musimy wyszukać w tym momencie stacje radiowe. Żeby to zrobić, to oczywiście mamy tutaj przycisk wyszukiwania. Przytrzymujemy go przez 3 sekundy. I teraz, jak widzicie, następuje automatyczne przeszukanie wszystkich stacji radiowych i zapisanie ich na liście stacji zapamiętanych. Radio ma pamięć 30 stacji, tyle stacji możecie sobie zaprogramować i tyle też stacji najmocniejszych zostanie zapisanych właśnie w tym momencie podczas wyszukiwania. Ja teraz sobie przeprowadzę to wyszukiwanie i już za sekundę do Was wracam. Wyszukiwanie się zakończyło. No i teraz, jak widzicie, kanały zostały wyszukane. Odtwarzana jest pierwsza częstotliwość, która została zapisana na liście. I teraz przycisk Time Set, zobaczcie, mamy możliwość przechodzenia poprzez poszczególne stacje radiowe, które zostały zapisane. Niestety nie widzimy tutaj żadnych nazw stacji radiowych, natomiast możemy sobie zapamiętać, na którym kanale dana stacja nadaje. Wybrane rodzaje tylko 9,99, a Pepsi 4,19 za litrową butelkę przy zakupie 4-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. No i jak widzicie, w ten sposób sobie słuchamy radia FM. Oczywiście mamy też możliwość wyszukiwania ręcznego stacji radiowych i zapisywania tych stacji na danej pozycji programowej. Na przykład może sobie tutaj zwiększmy dźwięk i zobaczcie, ustawiamy sobie teraz pierwszą stację, która nam się wyszuka. Jest to 99,4 i teraz przycisk Set, mruga nam program i możemy sobie teraz zapisać na wybranym programie tą stację, na przykład na programie 3. Kolejny raz Set i stacja jest zapisana pod pozycją 3. W
ten sposób możemy sobie stworzyć listę stacji radiowych w takiej kolejności, jaka będzie nam najbardziej odpowiadała. Teraz może Wam pokażę ustawienia zegara, czyli musimy wyłączyć radio, czyli przejść w tryb standby. Przytrzymujemy przez 3 sekundy tutaj przycisk Power i w tym momencie możemy przejść do ustawień zegara. Również 3 sekundy przytrzymujemy Time Set, ustawiamy, czy ma być to czas 24 godziny czy też 12. Zatwierdzamy przyciskiem Set, następnie ustawiamy minuty. Niech to będzie na przykład godzina 9, minut 15. Zatwierdzamy i w ten sposób ustawiamy sobie czas na tym radiu. Niestety ten czas jest ustawiany ręcznie, każdorazowo, więc w przypadku braku zasilania będziemy musieli tę godzinę ustawić sobie jeszcze raz. Teraz może przejdźmy sobie do alarmów, ponieważ to radio może również pełnić rolę budzika. Możemy sobie zaprogramować tutaj 2 alarmy. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy być również w trybie standby, czyli radio musi być wyłączone, tak jak w tym przypadku. Następnie przytrzymujemy przycisk alarmu przez 3 sekundy. Wybieramy godzinę, niech to będzie jakaś godzina 5. Przycisk alarmu przechodzi nam do drugiej pozycji, czyli wybieramy sobie minuty. Zatwierdzamy znowu alarmem. Mamy teraz do wyboru sygnał dźwiękowy budzika lub też po prostu zbudzenie za pomocą tutaj muzyki z radia, więc mamy 2 opcje wyboru. Może wybierzmy sobie budzenie poprzez muzykę. No i teraz zatwierdzamy sobie tutaj jeszcze raz alarm. Wybieramy on i przyciskiem alarm ustawiamy już cały budzik. Teraz przechodzimy do drugiego budzika i tutaj postępujemy bardzo podobnie. Ustawiamy sobie znowu godzinę, minuty alarmu. Czy ma być to właśnie sygnał dźwiękowy, czy radio. Tym razem może ustawmy sobie sygnał dźwiękowy. Zatwierdzamy, wybieramy on, play i alarm został zaprogramowany. Teraz jak widzicie mamy u góry informację, że 2 alarmy są zaprogramowane. Pierwszy z alarmów to będzie uruchomienie radia, czyli będziemy obudzeni poprzez muzykę z radia, a drugi alarm mamy ustawiony w formie klasycznego budzika. I w ten sposób programujemy sobie budziki, alarmy w tym radiu. Oprócz tutaj tego programowania alarmów warto jeszcze zwrócić uwagę na funkcję dżemki, ponieważ taką funkcję też to radio posiada, czyli jeżeli alarm dźwiękowy zostanie uruchomiony, ten budzik, to możemy przyciskiem SPLP SNZ, naciskając go, uruchomić tutaj tą funkcję dżemki i alarm następny raz uruchomi się po 9 minutach, czyli możemy sobie jeszcze 9 minut pospać do kolejnego budzenia. Tak więc ta funkcja dżemki też jest w tym radiu dostępna. Żeby usunąć dany alarm z listy, to bardzo prosto, podobnie jak przy ustawianiu alarmu. Wybieramy sobie dany alarm, przechodzimy sobie tutaj te poszczególne pozycje, natomiast tutaj na końcu zmieniamy z on na off, zatwierdzamy i jak widzicie pierwszy alarm został wyłączony. Podobnie możemy też wyłączyć sobie na przykład tutaj ten drugi alarm, też przechodzimy na off i wyłączymy sobie alarmy. W tym momencie alarmy zostały usunięte. Przycisk SLP, który wykorzystujemy do alarmów, pełni jeszcze jedną funkcję, a mianowicie możemy sobie ustawić automatyczne wyłączenie radia po określonym czasie. I teraz, żeby to działało, to musimy sobie znowu włączyć radio. I teraz przyciskamy przycisk przez 3 sekundy i wybieramy sobie 90 minut, 80, 70, 60 i tak dalej, czyli czas, po którym chcemy po prostu, żeby radio się nam samo wyłączyło. Ok, poznaliśmy już działanie radia FM, jego konfigurację, ustawienie zegara, funkcje alarmów, dżemki oraz też automatycznego wyłączenia radia. Teraz może pokażę Wam jeszcze zarządzanie źródłami sygnału. Przycisk funkcyjny, przyciskamy go raz, przechodzimy do odtwarzania z USB. Przyciskamy kolejny raz, mamy wejście AUX, no i kolejne przyciśnięcie, powrót do radia FM. I teraz może sprawdźmy sobie odtwarzanie muzyki z pendrive'a. Ja sobie tutaj podłączę pendrive'a z jakąś tutaj przykładową muzyką MP3 i pokażę Wam zarządzanie tą muzyką oraz też posłuchacie sobie od razu, jak to radio gra. Ok,
Pendrive już jest podłączony do radia. Pamiętajcie, że pendrive, dyski zewnętrzne muszą być sformatowane w systemie FAT32, żeby współpracowały z tym radiem. No i teraz przechodzimy do opcji USB i zobaczmy. Jak widzicie, 8 utworów na tym pendrive, które miałem zapisane, zostały tutaj poprawnie wyświetlone. No i teraz pierwszy z nich jest odtwarzany. Zmiana utworów, oczywiście tutaj przycisk do zmiany TU+, i słuchamy kolejnych utworów. OK, i w ten sposób odtwarzamy sobie właśnie utwory z dysków zewnętrznych. Mieliście okazję chwilę posłuchać, jak gra tutaj ten głośniczek. No jak widzicie, to jest jednak dość słaby głośnik, więc do jakiegoś tutaj słuchania głośniejszego muzyki na pewno się nie nadaje. Natomiast do słuchania radia, wiadomości, myślę, że powinien Wam wystarczyć. Dla lepszej jakości dźwięku oczywiście możemy podłączyć sobie jakiś zestaw słuchawkowy i w ten sposób sobie tej muzyki słuchać. Jeżeli chodzi o złącze AUX, to działa bardzo podobnie, z tym, że podłączamy sobie urządzenie poprzez przewód audio, wybieramy sobie złącze AUX i w ten sam sposób sobie odtwarzamy muzykę z urządzeń mobilnych. No i tak naprawdę to są wszystkie funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone. Tak więc jak widzicie, bardzo proste radio z dobrą jakością wykonania, natomiast bardzo moim zdaniem przeciętnym głośnikiem, który mógł zdecydowanie lepiej sobie radzić, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki. Z mojej strony dzisiaj to będzie już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!